Czy nie pomyliłeś odwagi z odważnikiem, biorąc walkę z Robertem? Siemano, witam. Dzień z zawodnikiem KSW. Już kolejny raz jesteście tu ze mną. No co, wyjeżdżamy na trening, tarczę z trenerem. Końcóweczka, 2 tygodnie do walki, także trzeba trochę przyspieszyć ręce i nogi. No i wyostrzyć te narzędzia, które będą krzywdzić już 11 maja. Zapraszam. Ostatnie! Jest dobrze, co? No, trzeba. Muszę szybciej być od niego, bo żeby on był szybszy. Kurde. 54 lata. Końcóweczka przyspieszenia. Ostrzymy swoje narzędzia. Nazywam się German Anfinagenow. Jestem trenerem w klubie RKT Radom. W sumie czy główny trener, czy jedyny trener w tym klubie. Także można powiedzieć, że główny. Jeśli chodzi o Patryka, no to wiadomo, obóz przebiegł dobrze. Poza tym powiem, że w sumie cały czas trenujemy, także jest w gazie cały czas. A obóz korzystał, bo wyjeżdżał do Stanów, tam sprawdził się z mocnymi zawodnikami. Po powrocie, wiadomo, podkręciliśmy gaz i uważam, że wiadomo, jest w dobrej dyspozycji. Czy jest możliwość poćwiczyć z tobą? Nie wiem w sumie, może jak kiedyś jeszcze wrócę, ale nie wiem czy wrócę do prowadzenia treningów personalnych, to być może, ale tak to wiesz, no staram się jednak trenować ze swoimi sprawdzonymi sparring partnerami i treningowymi partnerami, ale jest jedna okazja, bo jestem trenerem na obozach MMA organizowanych w Mursasichle w Zakopanem, także zapraszam, jeżeli masz ochotę ze mną potrenować, to jest odpowiednie do tego miejsca. Teraz jadę zjeść śniadanie do siebie do domku, także was zaproszę na kawunię pyszną i później was zabiorę na Dzień Sportu w Siczkach, akurat dzisiaj jest organizowany. Będziemy tam miło ugoszczeni, będziecie sobie mogli zjeść grochóweczkę, a wy widzowie po prostu popatrzeć, jak oni jedzą grochóweczkę. Będzie taka przebitka, jak operatorzy jedzą grochówkę. Grzesiu, Co? Jan, Co? zupa. Przed waszym przyjazdem specjalnie trenowałem wczoraj na konsoli, ale nie szło mi za dobrze. Także może dzisiaj będzie lepiej, coś postrzelamy. Zobaczymy, czy będzie czas, bo wiadomo, teraz przygotowania do walki, no to nie ma czasu na takie przyjemności jak gierki. No ale zaraz wygrywam pas, kładę go obok konsoli i gramy. I już po treningu szybka akcja. Tak naprawdę tylko godzinka, może półtorej, nie wiem dokładnie ile minęło, ale czuję, że jestem w gazie. Czuję, że jestem gotowy. Cyk, cyk, cyk. Jesteśmy po treningu, także trzeba dobrze, pożywnie zjeść. Znowu będziecie mnie cisnąć, że jem przetworzone rzeczy, ale tortilka z jajkiem wjeżdża. Lubię tortilki sobie jeść na śniadanko, także zapraszam do mojej kuchni. Może nie jest najczęściej, ale jest. Nie jest najczęściej, ale jest. Cyk. Za skorupką poszło, kurr. Aj. Jest. Wiesz, mamy to. Nie. Na koniec trailera wspomniałeś, że zabierasz również swoją mamę. Nie, to bardziej, wiesz, humorystycznie, no nie jestem, wiesz, takim gościem, który by gdzieś tam starał się ciupać komuś po rodzinie, po prostu tak humorystycznie, no bo wiesz, wiem, że no, jego rodzice pewnie tak samo mocno, znaczy no wszyscy wiemy, że jego rodzice tak samo mocno przeżywają każdą walkę jak i moi, no tak dla śmiechu po prostu wspomniałem, że moja mama też będzie. A jajo idzie na tortillę. Wbijamy tortillę z jajem. Dobra.
skromnie, bo wiadomo, robimy wagę, ale jedzonko jest. Trzeba się posilić, bo wieczorem kolejny trening, ale to jeszcze trochę zjemy przed tym drugim treningiem. Biorę się za jedzonko, a wy... Czy nie pomyliłeś odwagi z odważnikiem, biorąc walkę z Robertem? No nie, bo na tą chwilę walczyliśmy 2 razy i raz wygrałem ja, raz Robert. W tej walce, której ze mną wygrał, urwałem mu tę 3. rundę, w drugiej też było bardzo wyrównanie. Także nie uważam, że jest lepszy ode mnie. Ponadto uważam, że jestem lepszy od niego w każdej płaszczyźnie i udowodnię to 11 maja. Na razie jest spokojnie, ty wiesz, z ekipą. Zbroimy się. Jest już loadoucik, do nas przyleci. Jeden leży. Jestem pod presją kamery. Słyszałeś, że ogólnie Arek Wrzosek też gra w Warzona? Udało ci się kiedyś z nim zagrać? Nie. Myślę, że wiesz co, ja to też nie gram tak dużo, ja tylko z doskoku. Dużo gram też w inne gry. O kurde, i widzisz, zagadałeś mnie i znowu mnie zdjęli. Dużo gram w inne gry typu, nie wiem, Elden Ring. Nie gram tak może dużo i nie mam takich skillsów, że pewnie on tam gra jakieś rankedy. A ja tylko odnowę sobie pykam raz na jakiś czas, także... Niestety nie tym razem. Nie pokazałem wam, jak dobry naprawdę jestem w Warzonika. 11 maja moje strzały będą celniejsze. Jedziemy na Siczki, to jest... Kurczę, musiałbym sprawdzić dokładnie nazwę, ale dzień związany z wojskiem, w każdym razie no mocno sportowy. O kurczę, coś tam, jakiś wypadek się... Czyli musimy zmienić trasę. Jakiś mocny wypadek, bo jest i strasznie policja, także nieciekawie. No ale jedziemy, ma być tam dużo atrakcji, organizuje to jeden z moich sponsorów, czyli Atleta Radom. Znaczy nie wiem, czy organizuje, czy po prostu współtworzy, może jakoś. Coś tam w każdym razie coś tam robi. Czy wpadasz czasem do Kozienic? Tak, wpadam, bo miejscowość, w której mieszkają moi rodzice, czyli to tam skąd pochodzę, Podbesie Duże jest bardzo blisko Kozienic. I często jest tak, że po prostu w weekend jadę do rodziców, a od rodziców jadę do Kozienic na saunę. Mają bardzo fajną strefę z saunami i odwiedzam. Także nawet często tam jestem. Jak radzisz sobie ze stresem przed walką? Jak zamieniasz go w kopa motywacyjnego? Wiesz co, to już zauważyłem, że z doświadczeniem, z tymi latami ten stres, znaczy uczysz się panować nad tym stresem, czyli wiesz, on jest zawsze. Bardziej zastanawiałbym się, jakby go nie było, to wtedy jest coś nie tak, nie? To już może przestaje ci zależeć na tym sporcie, bo jak wiesz, jak zależy ci, jak jesteś ambitnym sportowcem, no to ten stres przedstartowy musi ci towarzyszyć i ty nie chcesz się go pozbyć, tylko chcesz właśnie nad nim zapanować. I kiedyś trener Mike'a Tysona tłumaczył mu, oglądałem, znaczy albo to widziałem w filmie, albo jak czytałem biografię, gdzieś mi zapadło w pamięć, że mówił, czym się różni bohater od tchórza w walce, że ten bohater potrafi przekuć ten strach w ogień, a tchórz w tym ogniu się spala. No i to jest ta różnica, nie? Jak ci się boksuje u Rafiego? Pozdrawiam i życzę zwycięstwa. Również pozdrawiam, dziękuję bardzo. Z Rafciem znam się już kupę lat. To jest Rafał Grabowski, zawodowy bokser. Aktualnie prowadzi swoją szkółkę w Pionkach i łapiemy się faktycznie już kilkanaście razy. Łapałem się z nim potarżować po prostu w sobotę. Bardzo fajnie mi się z nim pracuje, bardzo fajną salkę mają w Pionkach, także zawsze chętnie tam wpadnę. No, mówię, pamiętam, że z Rafałem jeszcze sparowałem przed jego walką zawodową, jak szykowałem się do swojej pierwszej walki semi-pro, także no, ta znajomość jest naprawdę, odkąd sięgam pamięcią w sporcie, to znam Rafała. Co po ewentualnej wygranej z Robertem? Wiesz co, jestem w takim momencie etapie swojej kariery, że dla mnie teraz już tak jak kiedyś jakieś tam limity widziałem, to teraz ich totalnie nie widzę, więc jak zdobędę jeden pas na jeden bark, no to kurde drugi jest taki, wiesz, no, na drugą nóżkę przydałoby się zdobyć ten drugi. Także no może ta dywiza 70 kg, coraz ciężej robi mi się wagę. Zobaczymy, no najpierw trzeba zdobyć złoto 66 kg i tylko tym zajmuję sobie głowę, tylko to mnie interesuje, ale gdzieś w przyszłości może to 70 to też jest wyjście.
Czy wygrana z Rudkiem podbudowała cię na tyle, że jesteś pewny wygranej z Robertem Ruchałą? Wiesz, pewne to jest tylko śmierć podatki, jak to się mówi, ale kurczę, tak właśnie dużo osób mi mówi, że no teraz po takim zwycięstwie to jesteś pewny siebie i tak dalej, ale to tak nie działa. Ja byłem pewny siebie, jak wchodziłem do KSW, po przegranych też byłem pewny siebie. Wiadomo, że były jakieś tam chwile zwątpienia na tej drodze sportowej, ale znaczy może zwątpienia to też dużo powiedziane, bo zawsze mocno w siebie wierzyłem i wiedziałem, że po każdym upadku wstanę i pójdę dalej. No i od zawsze wiedziałem, że mogę zwyciężać z najlepszymi w tym sporcie. No i teraz pokazałem to chyba, nie? Pokazałem to, wygrywając na tamten moment moim zdaniem najlepszym piórkowym w Polsce. Teraz muszę to przypieczętować, zdobywając ten pas KSW i rewanżując się Robertowi. Czym różniły się przygotowania na obozie w Stanach od tych w Polsce? Na obozie w Stanach no przede wszystkim jest jedna taka zasadnicza różnica między Stanami Zjednoczonymi a Polską, to jest ilość sparring partnerów. No jestem już kolejną po prostu osobą, która o tym mówi, że na pewno nam nie ma jakiegoś super lepszego szkolenia, lepszych trenerów, bo no ja najlepiej czuję się chłonąc wiedzę od swojego trenera, mam z nim najlepsze flow i wiadomo, że bardzo lubię jeździć do innych i uczyć się od innych, ale na pewno lepiej by mi ten obóz poszedł, jakbym miał na przykład ze sobą swojego trenera, on by mi nabijał tarczę, analizował moje techniki i tak dalej, to wydaje mi się, że jeszcze lepiej bym przepracował ten okres. No a tam jak jedziesz do nowego miejsca szczególnie, bo jak już cyklicznie może jeździsz tam kilka lat z rzędu, no to oni cię traktują już jak swojego, a jak jeździsz tak z doskoku, no to i tak mnie bardzo miło przyjęli w Killcliff, ale czuję, że szkoleniowo nie jest to jakieś mega wow, po prostu mega wartościowe są te sparingi z bardzo mocnymi gośćmi, z tymi, którzy tam cały czas przesiadują i walczą w najlepszych organizacjach na świecie. Jesteśmy na Siczkach, event związany z wojskowością. Nie pamiętam dokładnej nazwy, przepraszam. Chyba jest jakiś event strongmanów, ale śmiesznie to brzmi. O, już Maczek od nas leci, także co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Może ty powiesz, jak się nazywa, bo ja nie wiedziałem. Ten? Dzień sportu. Dzień sportu. W całej Polsce się odbywa, a u nas dzisiaj wracamy. Dawaj tędy, wejdziemy sobie może... A ty mam tam wejść coś w te? Na scenę wchodzisz? Nie wiem, Ale fajnie się dowiedzieliśmy. mam nadzieję, że nie. Ale to co? Gdzie ty chcesz mnie wziąć? Chcesz tak ten? No to możemy wejść od razu, bo ostatnie starcie jest, wiesz. Gotowi? 3, 2, 1, start! Ojciec brać tu mówi wam. Okej! Która drużyna zbierze którą w tym momencie? Oczywiście, czyli przeciągnięcie. Nie, to nagrywamy już, wiesz. Uwaga, szanowni państwo, mamy gości. O proszę, to chyba o nas. Jest z nami ekipa z KSW. Jest to człowiek, który za 2 tygodnie stoczy walkę o pas mistrza KSW. Przywitajcie, Patryk Kaczmarczyk! Przygotowania bardzo dobrze, bardzo mi miło tutaj być z wami. No i co? Życzę wszystkim miłej zabawy. Patryk, jeszcze 2-3 tygodnie temu byłeś w Miami. Ale dzisiaj jesteś nadal w Lepsicach. Jak się podoba? No zdecydowanie za Lepsiczkach podoba mi się dużo bardziej niż Miami Beach, także nie mamy się czego wstydzić. W ramach treningu przygotowali, teraz ciągniemy linę z jeden i my cała reszta. Nie jest. Z ekipą KSW może być. Z ekipą KSW. Możemy was zaprosić do rywalizacji, ile zostało 2 tygodnie, dobrze? Pamiętam? Tak, 2 tygodnie do wagi, 2 tygodnie, 1 dzień do walki, także już końcówka, zbijanie wagi i to co najgorsze, a później już tylko przyjemności. Okej. Widzę, że jesteś sfokusowany tylko na zwycięstwo i więcej cię nie interesuje. No zdecydowanie, nie ma innej opcji, pas wraca do domu. Stary, wszystkiego dobrego, a teraz zapraszam tam a propos zbijania wagi za przyszły jubilat. Jaka specjalność kuchni dzisiaj? Grochówka wojskowa i kiełbaska prosto z grilla. Tutaj jeszcze tak, przed nami są 2 konkurencje.
Dziękuję bardzo. A propos gastronomii, to z tym panem pracowałem w jednej firmie jako kelner. Byłem jednym z wiodących kelnerów, ale no, nie udało się. Moje drogi poszły inaczej. Jeszcze pan więcej jest. Tak, to są koledzy moi. Trenujemy razem. Poważnie? Tak, koledzy, no. O czym była rozmowa teraz? O chłopakach ode mnie z klubu, o Janku i o Kacprze Małku, dwóch perspektywicznych chłopaków, którzy trenują u mnie w klubie, także tutaj pan jakaś rodzina bliższa, także śmiesznie. No, możecie zostać tu, za chwilkę będzie właśnie Co będą robić? strongman, jakieś walizki Seby zabrane od Sebastiana. Jak on właśnie rzuca tymi walizkami. Prostuj się jeszcze! Uwaga, 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 doping poproszę! Mogą się podzielić, każdy z zawodników na dawajcie doping, dobrze, to są wasze... Miło było wpaść na Dzień Sportu w Siczkach, jak widać, no piękne miejsce. Warto tutaj przyjść. Może kiedyś tu nawet skoczę pobiegam, bo tak teraz zobaczyłem, że naprawdę jest miło. A byłem tu ostatni raz 2 lata temu, także super miejsce. No i co, wracamy chyba do domu, nie? Jak będziesz świętował wygraną? Oj, grubo. Naprawdę, ja wiesz co, nie chodzę na... Teraz zwracam się do wszystkich, także wiecie co. Nie chodzę na jakieś afterparty, nigdy nie imprezuję jakoś mega grubo po walkach, ale czuję, że z pasem w Trójmieście to... Ogólnie też nie piję alkoholu od długiego czasu. Kiedyś miałem do tego zupełnie inny stosunek, ale tak od tej ostatniej porażki to zmieniłem swoje życie, tak klinicznie się prowadzę i staram się unikać alkoholu i innych używek, ale myślę, że akurat po zwycięstwie pasa organizacji KSW, co było moim marzeniem od dziecka w sumie, to myślę, że trochę delikatnie się odpalę. Wafelki z dżemikiem, z masełkiem orzechowym, do tego pudding proteinowy. Tak, znowu przetworzone jedzonko, ale najszybciej do zrobienia, także co, smacznego. Ja zaraz uciekam na delikatną drzemkę, trzeba z 40 minutek złapać, żeby mieć siłę na kolejny trening. No i co, widzimy się zaraz. Os. Potrzebuję nowy. Raz, dwa. Dawaj. Stój, over. Kontrolujesz, Kasper, do cholery. Jak zostawimy to, musimy go wyłamać. Co możecie, bo tego i tak nie wykonam. Spokojnie. Takiem. Jak najmniejszą pauzę. O. Nie dawa. Kolamy zdają do siebie, ale zależy. Między rundami piję tanie wino i dlatego tak łatwo z nim wygrywam. Po prostu... Siemanko, nazywam się Kamerski Adrian. Razem z Patrykiem Kaczmarczykiem przygotowywuję się do jego najbliższej walki. Ja mam chwilę po nim. Jestem jego głównym sparring partnerem tutaj w klubie. No na pewno stylu nie mam takiego samego jak Robert, ale na każdym sparingu daje się wszystko, żeby miał jak najcięższą rundę ze mną. No i co? Myślę, że przywiezie ten pas, to znaczy jestem nawet tego pewien. Widać u niego poprawę, na pewno jest chłodniejsza głowa, rozwinął się na pewno mentalnie, jest dojrzały i uważam, że jest gotowy na ten pas. Kogo najbardziej brakuje ci z byłych zawodników KSW? Z którym z nich chciałbyś zawalczyć? Wiecie co? Najbardziej taki charyzmatyczny zawodnik, którego zapamiętałem z kategorii 66 kg, bo o tej rozmawiamy w tej chwili, bo walczę w 66. To jest Kleber Kojka Erbst i myślę, że taka walka na przykład z nim na Stadionie Narodowym to by było moje spełnienie marzeń na KSW, nie? Jakbym na przykład bronił pasa z Kojka Erbstem na Stadionie Narodowym. To jest mój taki wymarzony scenariusz. Ja jestem jak coś do tego, na Epiku walczę za zasadach Pride, nie? To jest trochę moje marzonko. Dzieciństwo. Nie, moje marzonko takie, nie? Na zasadach Pride'u zawalczyć, także następny KSW Epic jestem do tego. Pamiętajcie, 7 piątek. Bokserska, runda bokserska. Dalszy. Siedząco. Na wszystko. Jeszcze 5 sekund. Brawo.
Mamy, wiesz, dopierdzielone sylwetki i marnujemy się trochę w MMA, bo moglibyśmy również jechać do Trójmiasta i wystartować na zawodach w Sopocie. Zobacz, to było bez nóg. Ja to z nogami. Ja nie. Ale przecież no to możecie to połączyć po gali od razu, po wygranej. Myślałem o tym, ale zawsze po gali jadę na drive'a i wiesz, i potem jest już brzuszek, jest jaki jest. Wolę być szczęśliwy niż docięty. Czy w przyszłości przewidujesz wspólne treningi z Robertem Ruchałą? Nie mam do Roberta żadnych złych emocji tak naprawdę, także jeżeli złapiemy się gdzieś na treningu, po tym jak już ze sobą zawalczymy, po tym jak wygram, to żaden problem, mógłbym z nim trenować. Na pewno byłby dobrym sparring partnerem. Teraz jako bonusik obejrzymy moją pierwszą walkę z Robertem. Zaczynamy. Runda pierwsza. Miałem bardzo brzydkie spodenki wtedy i byłem mega zły na Artura o te gacie. Wymiana lewych prostych, trafiony mój prawy low kick. Front nie trafiłem, low nie trafiłem. Dużo przestrzelonych technik z daleka, byłem jeszcze taki niedoświadczony, a teraz znowu trafiłem nogę. Wiem, że rozbiłem Robertowi tą nogę i później gdzieś tam kulał po walce. I też podpaliłem się z tymi low kickami, przez to mnie wywrócił. A frontem ładnie mnie wypchnął. 4,30, znowu low kick. Za bardzo byłem nagrzany. High tym razem od Roberta przestrzelony. No i low kick, właśnie kolejny low kick i tutaj bardzo niefortunnie 4,20, bardzo niefortunnie kopnąłem ten low kick i przechwycił mi nogę, wpadła mi ręka w chwyt. No i od tej pory w sumie ta pierwsza runda została przeze mnie przegrana. Przytulanko cały czas. No i tutaj właśnie skontrowałem, bardzo też żałuję, właśnie to jak skontrowałem, to był mi za plecami. Gdzieś 1,25. Tutaj udało mi się go skontrować i wywrócić, ale przeleciałem zamiast i on właśnie tym motylem mnie sweepnął. No i znowu on jest na górze. Przewijamy troszkę, Robert poluje na duszenie z pleców. Siedziałem na siatce, wiedziałem, że już jest tak naprawdę końcówka, 20 sekund, także no już spisałem tą rundę na straty, wiedziałem, że muszę wrócić do narożnika i no i gdzieś ta też frustracja. Pamiętam, że z pierwszej i drugiej rundy do narożnika powiedziałem, że koniecznie muszę go znokautować, że nie ma innego wyjścia. No i gdzieś to się później zemściło, ten brak chłodnej głowy w tej walce. Druga runda, lecimy. No ta runda już z tego co pamiętam wyglądała dużo lepiej. Zmieniłem do mańkuta na chwilę, przepuściłem high kick, ładny middle. Teraz lewy tylny cios ze zmianą pozycji. Prawy, lewy. Chciałem zamknąć Roberta na siatce, ale mi uciekł. Ja z nawałnicą ciosów i tutaj taki brak decyzji. Byłem za plecami i dałem mu się tak łatwo odwrócić. Po raz kolejny taki brak doświadczenia. Odwróciłem Roberta, chyba nie odwróciłem. Jesteśmy na siatce, dobra, idziemy dalej. Walka wróciła do stójki. Lewy na dół. 3,38 mamy, ładna kombinacja Roberta. Kolejny low kick. No, tych low kicków naprawdę bardzo dużo Robert przyjął w tej walce. No ale gdzieś potem mnie to zgubiło, bo kopnąłem kolejny low kick i na trzecim mnie wywrócił. No ale też było głupota, bo zrobiłem 3 razy pod rząd dosłownie tą samą technikę, bez żadnej zmyłki, bez żadnego... No to jest błąd, którym moim zdaniem przegrałem tą walkę, bo gdybym prowadził tą walkę, tą drugą rundę w stójce do końca, chociaż ta druga runda tak naprawdę mogła, tak jak teraz po czasie oglądam to, bo jak byłem w tej walce, to w ogóle czułem, że przegrałem ją jakoś mega sromotnie, ale tak naprawdę ta walka w sumie można powiedzieć, że była dosyć bliska i ta druga runda, gdyby nie to obalenie, to wydaje mi się, że mogłoby to wyglądać zupełnie inaczej na kartach punktowych. Trochę gacie mu zaczęły spadać. 2,18. Znaczy, że gacie do końca nie spadły, byłyby jak Markun z Defrisem. No to można się rozejść! No mi 1,58, ciągle jestem w tej gardzie, no za długo wracałem na nogi niestety. Jestem na górze z powrotem, a Robert już ma prawie ściągnięte gacie, nie? Ale ładny lewy post Roberta na końcu, dałem mu poprawić gatki.
Nie pamiętałem tego szczerze. No i wracamy do stójki, czyli no i tu piękna kombinacja ode mnie, naprawdę jestem z niej zadowolony po wznowieniu akcji, czyli lewy haczek na wątrobę i poprawiony solidnym prawym low kickiem. Fajnie się to ogląda. Dobry lewy kop, prawy prosty na dół, znowu prawy prosty na dół. Nie no, szczerze, tak jak teraz oglądam tą drugą rundę, to moim zdaniem wygrałem. Zrobiłem dużo więcej w tej rundzie, no nie wiem, może napiszcie swoje zdanie, tu ładny front od Roberta. Napiszcie swoje zdanie, ale oprócz tego trzymania przez chwilę w gardzie i jakichś dwóch fajnych ciosów, to Robert zrobił naprawdę niewiele w tej drugiej rundzie. Misiaczek na przywitanie i jedziemy z trzecią rundą. Przestrzelony low kick, no tych low kicków przestrzelonych było chyba nawet więcej niż tych trafionych. Niestety. Dystansu jeszcze nie ustawiałem za dobrze. Dobry kop Roberta, przechwycony przeze mnie i tym razem to ja go przywitałem w parterze z góry. No tu jakoś słabo zdominowałem tą pozycję. W ogóle pamiętam swoje myśli w tym momencie i miałem taki przez chwilę myśl, że kurde, przegrywam walkę, może pójdę po jakąś skrętówę albo jakiś taktarów, ale mówię nie, Patryk, nie odpierdzielaj głupot. Pewnie straciłbym pozycję. Robert też jest kumaty w parterze, ładnie wstał. Zajęło mu to dużo mniej czasu niż mi w drugiej rundzie. I pokazał na środek klatki prawie jak Holloway, ale nie poszedł na wymianę. Backfist z mojej strony, taki kurczę średni. No i gdzieś tam narzekają ludzie na moje cardio, a w tej walce wcale nie było widać chyba jakichś braków cardio, bo cały czas napierałem. Znowu cios na dół. I gdzieś na 15 sekund do końca clinch. I pamiętam, że tam zaczęliśmy gadać i w ogóle w mojej głowie wtedy ja myślałem, że ja sromotnie przegrałem tą walkę. Przybiliśmy piątkę jeszcze przed końcem i stwierdziłem, że dobra. No i naprawdę żałuję tego momentu, bo ta walka nie wyglądała tak źle, jak ja widziałem to w swojej głowie w tamtym momencie, nie? I uważam, że wcale Robert mnie nie zdominował w tej walce. Faktycznie walka też pewnie punktowałbym to na jego korzyść, ale no ale jednak nie było to jakaś mega dominacja z jego strony, jak niektórzy to przedstawiają, nie? Także co no, powtórka 11 maja, no i tym razem będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Dziękuję bardzo kochani za dzień spędzony ze mną, no i co, powoli się żegnamy, ale widzimy się 11 maja, Ergo Arena Gdańsk, będzie ogień. Haha, dobra.